Knights and Merchants to RTS osadzony w realiach średniowiecza, który zadebiutował w 1998 roku. Gracz wciela się w rolę kapitana Straży Pałacowej, którego zadaniem jest odbudowanie królestwa po tym, jak zdradziecka szlachta obaliła króla. Brzmi jak standardowy RTS osadzony w średniowieczu, prawda? Ale czy tak faktycznie jest? Bynajmniej! Ja jestem Cebikzonie i w tym materiale opowiem Ci o diamencie wśród RTS-ów, który swoją złożonością przebija twierdzę. Zapraszam. Kto w ogóle stworzył tę grę? Gra została opracowana przez niemieckie studio Geomania Entertainment, założone przez Tyra Ochmana, programistę, i Adama Spysa, grafika, byłych członków, którzy pracowali przy The Settlers 2. Są gry natomiast było Topware Interactive. Ale czym wyróżnia się Knights and Merchants? W przeciwieństwie do wielu innych RTS-ów z lat 90., ten skupiał się na realistycznym podejściu do aspektów od ekonomii i logistyki zaczynając, a na wojskowości kończąc. Sprawiało to, że rozgrywka była bardziej skomplikowana i wymagająca niż w innych popularnych grach tego gatunku. Ekonomia. Knights and Merchants nie budowało się zamku jako jednej struktury, ale rozwijało całe miasto. Na sam początek mieliśmy magazyn, najważniejszy budynek w mieście. Z magazynu rozchodził się drogi naszego miasta do innych budynków. Każdy z budynków pełnił swoją funkcję w gospodarce, poczynając od szkoły, gdzie pozyskiwaliśmy wykwalifikowanych pracowników, mówię to całkowicie nieironicznie i poważnie, aż przez każde ogniwo produkcji. Dosłownie każde. Produkcja jest wieloetapowa. Na przykład, aby wyprodukować drewno, należało najpierw zbudować chatę drwala i wyszkolić leśniczego, aby ściął drzewo, a następnie to trafiało do cieśli, który tworzył deski. Aby mieć złoto, należało zatrudnić górnika, aby wydobywał rudę złota. Ta trafiała do mennicy, gdzie wyszkolony hutnik przetapiał ją. Oczywiście, jeśli wcześniej mieliśmy wydobyty węgiel do zasilania pieca miednicy. To samo dotyczyło mięsa, które musiało od trzody chlewnej przejść przez rzeźnika i trafić do masarni lub broni. Wszystko wymagało planowania, koordynacji i odpowiedniego rozlokowania budynków, aby zoptymalizować procesy produkcyjne. Dokąd prowadzą wszystkie drogi? Dokładnie, do magazynu. Brak automatyzacji procesów logistycznych oznaczał, że każdy wór z mąką, każda skrzynia złota i każdy topór musiał zostać fizycznie przeniesiony z obiektu, który je wytwarzał, do magazynu. Z magazynów wszystko szło następnie dalej do kolejnego ogniwa produkcyjnego. Aby te procesy w ogóle mogły przebiegać, każdy budynek musiał być połączony z sobą ścieżkami. Ale aby to wszystko było połączone, ktoś to musiał zbudować. I tak nasi robotnicy po otrzymaniu polecenia pędzili na plac budowy. Czekali tam, aż mieszkańcy przyniosą odpowiedniego budulca, aby ci mogli skonstruować obiekt. Jakby tego było mało, każdy mieszkaniec wymagał regularnego dostarczenia żywności, co było kluczowe dla utrzymania stabilnej gospodarki. Żywność była przechowywana w karczmie, gdzie mieszkańcy mogli ją odbierać. Jeśli zabrakło pożywienia, zaczynali umierać z głodu. Jeśli pracownik młyna zgłodniał, to wieszał kartkę chwilowo nieczynne i szedł się posilić. Tutaj napomnę, że gra nie posiadała limitu populacji, co oznaczało, że wielkość ludności i armia zależy od zdolności gracza do utrzymania jej poprzez odpowiednie zarządzanie zasobami. Do tego mamy bardzo dużo mikromechanik zarządzania. Możemy ustalać w każdym budynku wielkość naszej produkcji, żeby ona stanęła w pewnym momencie. Tak samo możemy decydować, które surowce mają wychodzić pierwsze, jeżeli obiekt wytwarza więcej typów surowców. Możemy decydować, jakie obiekty z magazynu mają wchodzić lub nie wychodzić oraz które obiekty mają mieć priorytet przez naszych mieszkańców do transportu surowców. Jest tego naprawdę dużo. System walki w KM. Walki w Knights and Merchants były inne niż większość RTS-ów tamtych czasów. Gra nie posiadała mechanik zaznaczania i masowego tworzenia jednostek. Każda jednostka była rekrutowana i trenowana indywidualnie. Jednostki wojskowe nie były produkowane natychmiast. Wymagały odpowiedniego wyposażenia. Piechurzy musieli mieć tarcze, miecz i zbroje, które były wytwarzane w kuźniach. O ile wcześniej wytworzyliśmy żelazo, a następnie dostarczane do koszar. Proces rekrutacji jest czasochłonny, co zmuszało do długofalowego planowania. Jeśli zawaliliśmy na samym początku, nasza armia zaliczała opóźnienie. Nie ma tutaj żadnych buffów i ulepszeń czy perków. Wszystko jest takie, jak Bóg stworzył. Jednostki nie walczyły indywidualnie, ale poruszały się jako całość, a starcia przypominały średniowieczne bitwy z masowymi potyczkami. Jednostki mogły być ustawione w różnych szykach bojowych, np. linia lub kolumna, co wpływało na ich efektywność w walce. Jeśli wojsko odniosło do tego bardzo duże straty w trakcie walki, mogło zacząć uciekać z pola bitwy. System walki działał na zasadzie prostych kontr. Jeżeli wróg wysłał na nas konnicę, to bez odpowiednich jednostek z bronią drzewcową nie zatrzymaliśmy jej, co skutkowało zmasakrowaniem naszych wojsk
i tym podobne kontry znane z systemów RTS. To, co nie było takie jak w innych systemach gier RTS, takich jak chociażby Age of Empires czy Warcraft, to kontrolowanie pojedynczych żołnierzy. Tutaj nie dało się kontrolować samej jednej jednostki, chyba że była ona ustawiona jako oddział pojedynczej osoby. Pamiętacie, jak mówiłem, że ludzie muszą jeść? Wojska też to dotyczy. Kiedy zaczynają być głodni, wołamy chłopów, a ci z magazynu przynoszą, co tam mają pod ręką. Jeśli nie mamy jedzenia, to armia, nieważne jak potężna, pomrze głodem. Tak jak się wszystko sumuje, to powiem tyle. Gra jest wymagająca i wybacza niewiele błędów. Źle zarządzana gospodarka sprawia, że wojsko umrze z głodu, zanim w ogóle dotrze na pole bitwy. Lub nasza osada padnie, nim na nią najadą. Dodatek The Peasants Rebellion. W 2001 roku wydano rozszerzenie Knights and Merchants The Peasants Rebellion. Początkowo planowane jako darmowe rozszerzenie, finalnie trafiło jako samodzielna odsłona. Rozszerzenie wprowadza nową kampanię zawierającą 14 nowych misji kontynuujących wydarzenia z poprzedniczki. Dodatkowo dodatek zawierał 10 nowych map przeznaczonych do gry wieloosobowej. The Peasants Rebellion wprowadziło również szereg nowości w mechanice gry. Pojawiły się nowe budynki, takie jak chata rybaka, umożliwiająca pozyskiwanie ryb jako nowe źródło pożywienia oraz warsztat oblężniczy, w którym można było produkować machiny wojenne, takie jak katapulty i balisty. Dodatkowo dodano ratusz pozwalający na rekrutację 6 nowych typów jednostek najemnych. Milicji, bandytów, buntowników, giermków, wojowników i barbarzyńców, które można było werbować za złoto bez konieczności produkcji uzbrojenia oraz posiadania rekrutów. Dalsze losy serii. Po premierze Knights and Merchants w 1998 roku deweloperzy Joyment Entertainment planowali wydać sequel. Początkowo pełnoprawną kontynuację planowano wydać na tym samym silniku co jedynka, jednakowoż z czasem zdecydowano się na silnik zawierający grafikę 3D. Nowa wersja zawierać miała takie elementy jak mury obronne, kobiece postacie cywilne oraz doradcę udzielającego graczowi wskazówek. Niestety projekt nie oddawał ducha oryginału. Świat wydawał się pozbawiony życia, a rozgrywka była zbliżona do standardowych RTS-ów, tracąc unikalny charakter zarządzania osadą. W rezultacie projekt został anulowany. Późniejsze próby wskrzeszenia kontynuacji przez Petera Ochmana i Adama Spressa nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wierne community. W odpowiedzi na brak oficjalnej kontynuacji, community wzięło sprawę w swoje ręce i stworzyło nieoficjalny remake. KM Remake to projekt rozpoczęty w 2008 roku przez Chroma i Levina, mający na celu odtworzenia oryginalnej gry z poprawioną kompatybilnością z nowoczesnymi systemami oraz eliminacją błędów obecnych w pierwowzorze. Remake wprowadzał ulepszoną rozgrywkę wieloosobową oraz możliwość tworzenia bardziej zaawansowanych misji. Projekt jest nadal rozwijany, a najnowszą wersje są dostępne na oficjalnej stronie. Równolegle w 2013 roku Chrome i Levin rozpoczęli pracę nad nowym projektem zatytułowanym Knights Province. Gra ta czerpie inspirację z Knights and Merchants, ale przynosi rozgrywkę w środowisko 3D. Zachowując jednocześnie klasyczny styl i mechaniki oryginału. Knights Province jest nadal w fazie rozwoju, a najnowsza wersja alfa została wydana w październiku 2023 roku, 10. rocznicę rozpoczęcia prac nad grą. Dzięki zaangażowaniu społeczności i twórcom, dziedzictwo Knights and Merchants jest kontynuowane, oferując zarówno oświeżoną wersję klasycznej gry, jak i nowe projekty inspirowane jej mechanikami. Również w 2013 roku Knights and Merchants trafił na Steama, zawierając podstawkę, jak i dodatek w jednym. Dzięki temu w grę było można grać na najnowszych systemach operacyjnych bez jakichś większych problemów. Niestety ta wersja jest pozbawiona możliwości grania online i jedyną metodą, by dalej grać na multi, pozostaje zainstalowanie KM Remake'u, który to umożliwia. Niemniej jednak, jeśli Cię zaciekawiłem, albo masz po prostu ochotę odświeżyć sobie tę grę, polecam dodać grę do listy życzeń, ponieważ często lata na promce, gdzie można ją zamiast za 45 zł kupić w okolicach 20. Knights and Merchants to jedna z najbardziej unikatowych i innowacyjnych gier swojego okresu. Jej innowacyjne mechaniki i wymagające systemy ekonomiczne sprawiały, że wyraźnie wyróżniała się na tle konkurencji. Z jednej strony przyciągała graczy swoją złożonością w procesach zarządzania osadą, a z drugiej tych, którzy pragnęli trudnych i niezwykle strategicznego podejścia do bitew. Z osobistych przemyśleń śmiem twierdzić, że drugiej takiej do tej pory nie uświadczyliśmy. Jeżeli masz jakieś wspomnienia z Knights and Merchants, podziel się tym koniecznie w komentarzu. A jeśli takowych nie masz, napisz swoje własne przemyślenia na temat tej produkcji. Jeżeli macie ochotę wesprzeć kanał, zachęcam do zajrzenia naszego Patronite'a oraz skorzystania z naszego linku do Instant Gaming, gdzie dzięki naszemu kodu promocyjnemu Wy uzyskacie zniżkę na gry, a my dostaniemy jakiś cashback. Zachęcam również do łapkowania tego filmu, pozostawienia komentarza, subskrypcji na kanale oraz dzwoneczka. Tyle ode mnie na dziś. Żegnam cieple
Na razie.